Witam bardzo wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie, tym razem znajdujemy się w USA. Mapa nazywa się Somewhere, Montana. Twórcą mapy jest Willy Boy 10102, dość taka ciekawa nazwa. Pojemność mapy 44,71 MB. Mapa została wydana 14 maja 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą nie ściągają się żadne mody, a to przedstawia się w ten sposób. O, proszę, jak kolorowo, ładnie. Bardzo ładna mapa. Same pola. Same pola do zabawy, tylko z polami tutaj będziemy się udzielać. Wiadomo, zawsze można pozmieniać sobie na swoje sposoby, ale jak widać tutaj głównie ukierunkowana jest ta mapa do osób, które lubią urabiać to pole. Jeśli chodzi o dodatkowe uprawy, to nie ma tutaj, co ubolewam, bo jeśli robimy to tylko z uprawami, to fajnie by było, żeby było jeszcze coś dodatkowego. Na poziomie łatwym zaczynamy od terenu, tutaj 607 tysięcy za 30 hektarów, teren numer 2 20 hektarów 413, teren, gdzie znajduje się gospodarka 106 tysięcy, no i tutaj jeszcze jeden teren 3, 11 hektarów za 235 tysięcy. Można sobie też górę kupić, jeśli by ktoś chciał, no to jest 687 tysięcy. No i resztę cen pól to jest tutaj 51 hektarów za 1 000 000, tutaj mamy 56 hektarów za 1 100 000, tutaj mamy 25 hektarów za 500 000, tutaj mamy 39 hektarów za 781, 39 hektarów za 799, 687 tysięcy za 34 hektary. Tutaj mamy 48 hektarów za 975 i ostatnie takie mniejsze 11 hektarów za 237 tysięcy. Również możemy sobie zakupić ten teren, bo te na dole tutaj raczej nie da się kupić, tych dwóch, gdzie są produkcje i skupy. Tutaj to sobie kupimy i dojedziemy sobie na samym końcu, to jest 18 tysięcy i to tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Teraz tak, kalendarz. Zwierzęta mamy tylko kury na początek. To tylko będzie od nas zależało, czy będziemy chcieli iść w resztę zwierząt. Kontrakty. No, kontrakty tutaj będą dość ciekawe z tego względu, że wielkość tych puli jest dość imponująca. Tutaj mamy 165 tysięcy za rzepak, żeby zrobić. Jeśli chodzi o fabryki dostępne, to są właśnie takie, a posiadanych nie ma nic. No i znajdziek tu raczej też nie znajdziemy. Także prosta mapa, prosta, nic skomplikowanego, duże pola, sprzęt, no wiadomo, najlepiej jak największy, żeby to ogarnąć. Także Nexat jest tutaj idealnym rozwiązaniem. Dom rolnika, samochód rolnika, tutaj mamy resztę sprzętu pochowany w tym miejscu, tutaj, w szopie też coś mamy, w tunelu, proszę bardzo. Tutaj mamy miejsce do przechowywania płynów, akurat jest to nawóz i nawet już jest 173 tysiące litrów nawozu, wow, rozpieszczają nas na tej mapie. Tu akurat silos jest pusty, ale jest 800 plus jeszcze są rozszerzenia, także może być dość duża pojemność tego silosu. Sprzęt porozrzucany tutaj po polu. Ciekawa propozycja, jeszcze tak nie trzymałem sprzętu. Fajnie to się prezentuje. Kłatrak. O właśnie, bo tutaj widzę, są uwalone te sprzęty, zobaczmy. A, jest użyty, 40 godzin, to trzeba naprawić najpierw, żeby jeździć. To trzeba trochę pieniędzy włożyć w to. No i tutaj mamy jeszcze ślimaki. JCB. Co tu jeszcze jest? Jeszcze jeden harwester. To jakby to wszystko było na sprzedaż, takie porozstawiane. Dwie ciężarówki. O, jedna umyta. Jak właśnie przyglądam się
tablicą. Ciekawie zrobione te tablice są. Okej. Tu tak samo? Aha. A z tyłu? O, to jest brudne strasznie, nie widać. A, to jest inna ciężarówka. A, to jest ta. Ale fajnie, ciekawie. Ciekawie zrobione. Aha, bo patrzyłem się. Dobra. Tu. A, tak jest, dobra. To tylko z przodu tak jest zrobione. Ale fajnie pomysł, ciekawy. No i tutaj jeszcze na belę jest. Co tu mamy? A, właśnie to są kury w tym miejscu. To jest standardowy kurnik. 30 kur tutaj pomieści. Do zbiera kamieni. Tylko tak się zastanawiam, to zbierać na tej kamieni, na te pola, to nie wiem. Bym pracownika wysłał, sam bym tego nie robił na pewno. Jeśli bym tu miał grać. No i tak się przedstawia farma. Przepraszam. Tak się przedstawia farma. A my co? Wsiadamy w furę i jedziemy zwiedzać resztę. No w sumie dużo do zwiedzania nie będzie. Fajny klimacik kury, taki z lekką mgiełką się tutaj zrobiło. Jak to się zamyka? Nie wiem. Tego się nie da? Nie, ale X. Dobra. L1 i X się naciska, żeby zamknąć. Dobra, jest godzina, która jeszcze 9 nie ma. Ale już możemy sobie pojechać. Włączę sobie minimapę mniej więcej, żeby wiedzieć, w którym kierunku jechać. Nawet tu kurczę i na upartego to można pola połączyć. Zrobić jeszcze większe, także to już od Was zależy, jak do tego będziecie podchodzić. Ale ja chyba ominąłem już. Pewnie, że ominąłem. Prosta mapa, a jeszcze błędy poprawiam. Znaczy błędy popełniam. Powiem Wam tak. Teraz się tak zastanawiam. Kurczę, fajnie by było sobie na tej mapie zagrać i porobić sobie takie naprawdę megaśne zbiory. Zrobić sobie kilka takich dużych pól, bo na pewno by się tu coś dało zrobić, żeby połączyć pola. Na przykład 4 z 5 i jest jedno takie wypasione pole, albo 8, 9, 10, 11. Uhohoho. Tu to dopiero by było pole. Ja pierdziu. Nawet by można było połączyć z 6 i z 7. Przez pole przejazd do skupów. Tak jak tędy teraz jadę, tylko żeby było obsiane i takie dwa pasy na koła tylko. Coś a la ścieżka techniczna. Ale by była jazda. Nie no, powiem Wam, niby prosta mapa, ale ciekawa zarazem. Dobra, jesteśmy teraz na miejscu, gdzie jest biomas i jest biogazownia w jednym miejscu. A zobaczymy, ile biogazownia kosztuje. 435 000. O, to niedużo jak na taką biogazownię. I co oferuje? Ok, standardowe rzeczy. Dobra. Jak widać, mamy hurtownię, także będziemy mogli sobie zakupić tutaj wszystkie produkty z łańcucha produkcyjnego. Jest też kruszarka do kamieni. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy warsztat, czyli co będzie sklep tutaj w tym miejscu też? Warsztat i sklep w tym budynku. Dokładnie. No i hurtownia naprzeciwko, także no, trochę. Takie proste rzeczy, nic skomplikowanego. Tak się zastanawiam, ale pojedziemy sobie teraz tu brzeżem mapy, żeby dostać się do tamtego miejsca. Tu akurat w tym miejscu tak dziwnie zakończona jest ta mapa. O, moje pole jest bolnicze. Dobra, jedziemy dalej. Fogi. Ale nawet przy takiej mapie, kurde, mgiełka fajnie wygląda. Robi taki klimat fajny, bo ogranicza widoczność, a tu fajnie by było górę widać. No trudno. Nie tym razem mamy zbyt mgliście. Dobra, dojeżdżamy do terenu
do którego chciałem Was zabrać. I to jest tutaj teren, gdzie są fabryki. Dobra, pierwsza fabryka cukrownia, 240 tysięcy. Tutaj mamy 3 receptury standardowe. Obok mamy olejarnię. Tylko muszę trigger znaleźć, bo naprzeciwko cukrowni mamy handlarza zwierzętami. Tu jeszcze jest młyn chyba, no. To jeszcze młyn sobie tutaj zrobimy, żeby mieć ten dół odhaczony. 288 tysięcy. No i tu recepturę. Zaraz wróci. Tak. Dobra. Ale tu jest zamglono. Zamglone strasznie. Nic nie widać. Może by przyspieszyć trochę czasu? Chyba tak zrobię. Bo normalnie strategia. Dobra, zobaczymy. Tu mamy olejarnię, tylko... A, tu jest wejście od pola. 240 tysięcy. I co nam tu oferują? Pam. No, standardowo. O, już się zrobiło. Już możemy to zostawić. Niech będzie czas rzeczywisty. Wow! Ale kurde, świetnie to zrobili. Jedno miejsce na mapie, gdzie jest płaska mapa jak cholera. Jedno miejsce na mapie. I robi to widok niesamowity. Jeden taki malutki szczegół, elemencik. Fabryka płatków, 240 tysięcy. Jejku, kiedy ja zacznę robić płatki w farmingu? 25. Są jakieś te trofea za to? Ja coś ostatnio nie mogę tych trofeów pozdobywać. Nie wiem czemu. To jakoś. Dobra, tu teraz będzie droga tą stroną. Pojedziemy sobie na samą północ. Będziemy cisnąć teraz. Kurczę, ale fajnie to wygląda. Nie wiedziałem, że taka prostota też może być dość ciekawa. Pojedziemy zobaczyć tą górę. Tam, to znaczy, jak wejdę w tryb budowy, polecimy sobie tam zobaczyć. Może być dość ciekawie. Ja sam jestem ciekaw w ogóle, jak ona tam wygląda, ta góra, którą można kupić. O, kiosk można sprzedawać. Ciekawe komu. Tu nikt nie jeździ. No, ciekawie. No i teraz pędzimy do tego miejsca, co tam zakupiłem wcześniej. Jak pokazywałem Wam mapę, to mamy tutaj drugi taki teren, który będziemy mogli sobie wykorzystać, albo sami, jeśli gramy, albo można by było z kimś zagrać, żeby sobie tutaj się rozgościł właśnie w tym miejscu. Bo mamy tutaj dom rolnika, jest szopa, gdzie możemy sprzęt pochować, typu szczotki, tę piłę motorową. No i tutaj do przechowywania sprzętu jest jedno, drugie, trzecie. Jest magazynowania. Teraz to już jest do suchego nawozu, mi się wydaje. Tak? Nawóz stały, tak dokładnie. No i dwa na ślimaki te silosy. Więc troszeczkę taka inna farma. No i jeśli chodzi o mapę, to tutaj już kończymy to, ale przejdziemy sobie teraz w tryb budowy. Zobaczymy, jak to wygląda z góry, bo chcę zobaczyć tę górę. Aha, czyli to ośnieżone jest już poza mapą. Okej, dobra. I tu z bliska już nie jest to takie kolorowe, jak to z daleka widać. Z daleka jest bardziej atrakcyjniejsze. No a jeśli chodzi o samą górę, no to myślę, że można by było się tu pobawić, bo to nie jest lita skała. Mi się wydaje, że to można by było wyprostować, coś tutaj pozmieniać. Także to już od Was zależy. Jeśli się podejmiecie wyzwania, pograć sobie na tej mapie, to Wasza decyzja będzie, w którym kierunku pójdziecie. Jeszcze lot z góry na tą farmę, której zaczynamy na poziomie łatwym. Tak się prezentuje. No i tyle z mojej strony. Dzięki za łapeczki, dzięki za komentarze i subskrypcje.
Pozdrawiam gorąco, no i widzimy się w następnym materiale już niebawem. Na razie, cześć.